Tu nie chodzi o budowanie marki osobistej, To jak się wybić z tą marką w takim razie? tylko chodzi o budowanie rozpoznawalności tej marki. Przez to, że ludzie zaczęli się pozycjonować na kogoś, kim wcale nie są i gubią się w tym. Więc zdejmijcie te maski, bądźcie sobą. To nie jest tylko kwestia dobrej sesji zdjęciowej w wypożyczonym aucie. Tak naprawdę warto się zastanowić, kto jest naszym odbiorcą. Czy na pewno naszym odbiorcą są nasi klienci? Ja uważam, że nie. Mówmy się, czy naszą niszą na przykład nie jest nasza konkurencja. Nie skupiać się tylko i wyłącznie na edukacji klienta. Musimy mieć świadomość, że social media świetnie sprzedają dzisiaj nieruchomości. A nawet bym się pokusiła o to, że sprzedają lepiej niż portale nieruchomościowe. Żadnych na koncie transakcji, wiedzy jeszcze mniej niż tych transakcji, a na social mediach eksperci. Jakie są 3 największe grzechy pośredników? O czym pośrednik nigdy nie powie klientowi? Przez każde nie do końca obejrzane wideo na YouTubie coraz bardziej płowieje zorza polarna. Nie możemy do tego dopuścić. Jeśli nie masz teraz czasu, zapisz sobie ten film na później. Zorza coraz bardziej blaknie. Dzień dobry, witamy. Dziś Natalia Drysiak ponownie. Dzień dobry Państwu, cześć Paweł. Dzień dobry, cześć. Dzisiaj porozmawiamy sobie o wizerunku, o tworzeniu wizerunku swojego brandu w branży nieruchomości, a konkretniej w pośrednictwie. Jak budować wizerunek agenta, tudzież pośrednika? Mądrze. I jakbyśmy podzielili to na etapy, tę ścieżkę, to jakbyś Ty zbudowała to teraz, mając tę wiedzę, którą masz i mając te narzędzia, które są dostępne na rynku. Mądrze. Okay. Jakbyśmy Nie, ja rozebrali mądrze wiem. na Znaczy, wiesz, jest teraz taka tendencja do takiego budowania marki osobistej, o tym się bardzo dużo mówi i tak dalej. Markę osobistą się ma od momentu się urodzenia. Jeden drze mordkę głośniej, drugi ciszej płacze. Już w wózku poznajemy, który jest głośniejszy, tak? Więc marka osobista to ja, to Ty. Więc tu nie budujmy. Tu nie chodzi o budowanie marki osobistej. To jak się wybić z tą marką w takim razie? Tylko chodzi o budowanie rozpoznawalności tej marki. Bo niestety dużo osób popłynęło w budowaniu marki osobistej i zaczęło się kreować na kogoś, kim nie jest. I ostatnie miesiące mówi się dużo o autentyczności. Właśnie przez to, że ludzie zaczęli się pozycjonować na kogoś, kim wcale nie są i gubią się w tym. Więc zdejmijcie te maski, bądźcie sobą. Jeżeli jesteś młodym agentem nieruchomości, dopiero wychodzisz na rynek, to pokaż, że jesteś młodym agentem nieruchomości. Przecież nie musisz od razu jeździć Mercedesem i się chwalić wielkim wolumenem transakcji, skoro go nie masz. Możesz pokazać, w jakim mieście pracujesz. Możesz pokazać, dlaczego w Twoim mieście Ty mieszkasz i chcesz pośredniczyć w sprzedaży nieruchomości. Albo nawet te trudy pokazać chyba, nie? Pierwsze kroki. Dokładnie. Więc jakby to jest ten moment, żeby tak naprawdę nie robić z siebie kogoś, kim się nie jest. Nie pokazywać z tej strony. Druga rzecz, pieniądz lubi ciszę. I naprawdę, jeżeli chcesz się chwalić transakcjami, to zrób to mądrze. Pokaż w sposób edukacyjny, czego Ty się nauczyłeś podczas danej transakcji, dlaczego ci klienci są zadowoleni, z czego inni agenci mogą się nauczyć, a nie tylko te pieniądze. Pieniądze nie budują naszego wizerunku, a wręcz z czasem mówi się o tym źle. No i trzeba pokazać, co składa się na tę kwotę. Nie? To już w ogóle odrębny temat. Więc jeżeli chodzi o budowanie rozpoznawalnej marki osobistej, czyli tej naszej rozpoznawalności, to pamiętajmy o tym, że to jest naprawdę masa pracy u podstaw. To nie jest tylko kwestia dobrej sesji zdjęciowej w wypożyczonym aucie, tylko to jest naprawdę masa pracy u podstaw. Dzisiaj mamy ogromne możliwości. Mamy TikToka, mamy Facebooka, social media. Musimy się zastanowić, kto jest w naszej niszy, kto tak naprawdę będzie naszym odbiorcą. Dużo agentów nieruchomości frustruje się nad tym, że ich konta nie rosną. Tak naprawdę warto się zastanowić, kto jest naszym odbiorcą, czy na pewno naszym odbiorcą są nasi klienci. Ja uważam, że nie, bo klient, który kupuje bądź sprzedaje nieruchomość, jest naszym krótkim odbiorcą, w bardzo krótkim czasie. Bo ktoś, kto sprzedaje nieruchomość, interesuje się rynkiem nieruchomości tylko w tym momencie, kiedy tę nieruchomość sprzedaje bądź kupuje. Jak już kupi bądź sprzeda, to przestaje się tym interesować, a wręcz nawet go to drażni, bo mógł sprzedać lepiej bądź kupić taniej, tak? Więc w tym momencie przestaje się tym interesować i idzie dalej w tematy, które go interesują. I my się denerwujemy, że o Jezu, miałam już 3 obserwujących, już mam 1, bo mi odeszło 2, nie? Bo transakcja się skończyła. Więc zastanówmy się, czy naszą niszą na przykład konkurencja. Bo jeżeli pokażesz, jakim człowiekiem jesteś, jak pracujesz, jak otwarty jesteś na współpracę, to może dzięki temu, że Twoja konkurencja będzie Cię obserwowała, będzie czerpała też trochę z Ciebie edukacji, to będzie chciała z Tobą współpracować i dzięki temu razem będziecie robili więcej transakcji. Więc jakby naprawdę ta rozpoznawalność marki osobistej
to jest jakby kluczowe, tak? Okej, to jest bardzo ciekawe, co mówisz właśnie, że nie kierujemy tego przekazu do klientów i to ma sens. Właśnie tam mówisz o tej krótkim Żywotności tego timeline'ie, odbiorcy. tak, podczas transakcji, czyli kierowanie tego przekazu do konkurencji, że współpracujcie, tak? Do kogo jeszcze można kierować ten komunikat? Do inwestorów, inwestor dużo dłużej żyje na rynku, tak? Do ludzi, którzy w ogóle, do sympatyków rynku nieruchomości, do homestagerów, do dekoratorów wnętrz, do architektów, do całej masy osób, która tak naprawdę w tym rynku się obraca i jest w nim dłużej niż tylko ten moment od podjęcia decyzji. Czyli w ogóle nie kierować takiego przekazu do klientów? Social media nie sprzedają nieruchomości? Kierować, sprzedają. Ja akurat dużo sprzedaję przez social media nieruchomości. Bardzo dobrze sprzedają. Natomiast nie skupiać się tylko i wyłącznie na edukacji klienta, a jakby całej grupy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, treści, które publikujemy, one muszą być fajne nie tylko dla klientów, ale też dla całej grupy odbiorców, bo wtedy jesteśmy w stanie zrobić większe zasięgi. To jest raz. Druga rzecz, to jest bardzo ważne to, że musimy mieć świadomość, że social media świetnie sprzedają dzisiaj nieruchomości. Nawet bym się pokusiła o to, że sprzedają lepiej niż portale nieruchomościowe. Jak to się dzieje? W jaki sposób? Jak to Dzieje się objawia? to w taki sposób, że na portalach społecznościowych mamy pozakładane grupy zakupowe, mamy pozakładane grupy między nami, agentami nieruchomości, mamy na naszych social mediach, ja przynajmniej pokazuję też ofertę off-market, czyli oferty tylko dostępne dla osób, które mnie obserwują, więc taką ofertę mogą kupić, one nie są nigdzie dostępne na rynku i często są to transakcje po prostu we współpracy z innymi agentami. Druga rzecz, o której warto powiedzieć, mamy masę klientów ze wschodu, Rosji, Białorusi, Ukrainy. Nadal to są klienci, którzy kupują w Polsce nieruchomości. Oni często też współpracują ze swoimi agentami nieruchomości. Ci agenci, obserwując nas, robią z nami transakcje. Więc to też jest bardzo dobry kierunek do tego, żeby robić transakcje poprzez social media. Bo dzisiaj też reklama płatna, którą możemy ustawić, targetowanie tej reklamy powoduje, że docieramy do klientów, którzy mogą się zainteresować naszymi nieruchomościami. Piękne rolki, filmy, dzisiaj wideo sprzedaje, tak? Tylko trzeba to robić w umiejętny sposób i iść naprawdę z mocnym postępem, bo to się bardzo szybko zmienia. A pokazywać taki swój lifestyle na swoich social mediach? A nie czy wiem, jak raczej ktoś chce. skupić się właśnie, To zależy jaką macie niszę. Ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że jeżeli chodzi o ten taki feed główny, no to tam nie pokazuję lifestyle'u. Natomiast jeżeli chodzi o relacje codzienne, to pokazuję i one mają bardzo fajne zasięgi. Pokazuję swoje zmagania z walką z moją otyłością, pokazuję relacje z moich jakichś fajnych bądź niefajnych podróży. Zresztą podróże mam gdzieś tam wyróżnione, można sobie pogrzebać. Natomiast jeżeli chodzi o takie życie prywatne, jak partner i tak dalej, to tego nie pokazuję. Jakby mam taką zasadę, że gdzieś tam trzymam to dla siebie. Natomiast jeżeli są osoby, które to potrzebują, no to jest, nie mam na ten temat zdania. Po prostu mogę Wam tylko powiedzieć, że ten lifestyle jest szybciej klika niż te treści edukacyjne. No ale tak po prostu to jest. No, lubimy podglądać. Te storieski to powinien być taki trochę serial o nas, nie? A jakbyś zaczynała dzisiaj i miałabyś właśnie te dostępne narzędzia, to od razu pokazywałabyś się w social mediach? Tak, czy najpierw byś tak. ekspertyzę swoją podbudowała, parę lat Nie, popracowała? od razu social media. Od razu. Taki jest dzisiaj rynek. Zobacz, dzisiaj mamy taki rynek, że koledzy, koleżanki, którzy mają, no ja mam 16 lat doświadczenia na rynku, ale to dalej jest mało w stosunku do tego, co mają bardziej starsi, bardziej doświadczeni koledzy ode mnie. I ja mam nawet w swoim bliskim kontakcie osoby, które mają 20, 25, 30-letnie doświadczenie w branży i to są osoby, które zaprzepaściły swój odpowiedni czas, żeby wejść w social media. I one się dzisiaj wkurzają, bo mówią, kurde, ci młodzi, żadnych na koncie transakcji, wiedzy jeszcze mniej niż tych transakcji, a na social mediach eksperci. Nie? No i wiesz, a dzisiaj mamy taki rynek, jaki mamy. Też nam się młode społeczeństwo dorasta i zaczyna mieć pieniądze, żeby kupować nieruchomości, więc musimy się dostosowywać do tego, co jest, tak? Więc trzeba być. Naprawdę na to trzeba wykreować czas. Poszliśmy w rozliczanie trochę tych pośredników. Jakie są 3 największe grzechy pośredników? O, nie wiem. Ja nie rozliczam Ja pośredników. mogę Ci powiedzieć, To powiedz jakie. Nie, żartuję. 3 największe grzechy. A ja o jakich myślałeś? Powiedz. Ja nie powielam plotek. Ja wolę usłyszeć, No jak weź, mówi rynek. powiedz. Bo ja nie znam, szczerze powiedziawszy. Nie mam. Ja robię wszystko, żeby pracować naprawdę na takim poziomie i z takim profesjonalizmem i zaangażowaniem, żeby grzechów nie popełniać. Natomiast czy popełniane są grzechy przez innych agentów? Trudno mi to powiedzieć. Jeżeli już miałabym tak naprawdę mocno oceniać, chociaż nie lubię tego, to powiem tak.
Przechwałki nie są dobre. I brak przygotowania do pracy to jest chyba największy grzech pośrednika, czyli po prostu udawanie, że na rynku są trudni klienci, a my jesteśmy super a tak naprawdę nie ma trudnych klientów, tylko są źle przygotowani agenci do pracy, więc to jest chyba taki największy grzech. No i oczywiście to już nawet nie o samych agentach, tylko o biurach nieruchomości, które robią rekrutację, to chyba takim grzechem jest, myślę, że to jest taki duży grzech, gdzie pokazuje się, że w branży nieruchomości się bardzo duże pieniądze zarabia, jest no limit, a prawda jest taka, że zapomina się powiedzieć o tym, że na te pieniądze się bardzo ciężko pracuje i żyje się w notorycznym stresie, bo tutaj nie ma stałej pensji i nie ma gwarancji, że te pieniądze będą, więc to jest chyba taki jeden z większych grzechów, jeżeli już tak bardzo mnie o te grzechy pytasz. Natomiast jeżeli chodzi o takie typową pracę, no ja mam to szczęście i naprawdę uważam, że to jest duże szczęście, że zazwyczaj otaczam się ludźmi i ci ludzie, którzy gdzieś wokół mnie i współpracują ze mną, nie tylko w moim zespole, ale w ogóle, z którymi do tej pory miałam przyjemność robić transakcje, to byli to profesjonaliści i są to profesjonaliści, więc trudno mi jest wychwycić jakieś błędy ich pracy, bo naprawdę te transakcje, które robiłam do tej pory, to nawet teraz mam w trakcie transakcji z dziewczyną, która jest pośredniczką z Białorusi i pracuje tutaj w Polsce od jakichś 2 lat. No i trudno byłoby mi powiedzieć, czy ona popełnia jakiś błąd. Nie, po prostu jest bardzo zaangażowana. Jak czegoś nie wie, to dopytuje. Zresztą w drugą stronę ja też, no bo ja nie znam mentalności jej klientów i jakby potrzeb. Więc ta współpraca jest fajna, ale myślę, że to taka, ja jestem szczęściarą, jeżeli chodzi o ludzi i mam tą cechę, że faktycznie już jak współpracuję z kimś, to są to fajni ludzie. No, nie wszyscy, ale jak są niefajni, to po prostu z nimi nie współpracuję albo krótko. Ale że przyciągasz, czy po prostu wiesz, jak ich Nie, no rozróżnić? taka jestem marzycielka, że tak jest pięknie. No pytasz mnie o grzechy, trudno mi jest powiedzieć. Ja nie lubię mówić źle o naszej branży, bo naprawdę sama robię wszystko, żeby pracować na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o jakość pracy. Uczę tego też innych i naprawdę jestem taką wizjonerką, że wiem, że jeżeli ktoś na rynku nieruchomości pracuje i pracuje długo, to nie ma znaczenia, w jakim biurze pracuje, a nie ma znaczenia, na jakiej umowie pracuje, czy to jest to umowa z klauzulą włączności, czy umowa na zasadach otwartych, to jeżeli jest na rynku długo, to znaczy, że pracuje dobrze. I chcę dla tego klienta jak najlepiej. I jeśli często się nie przeprowadza. No, nie, ja akurat uważam, że rynek nieruchomości przez te lata to jest długo, 16 lat, się bardzo mocno zmienił i bardzo sprofesjonalizował. I naprawdę, jeżeli chodzi o rynek warszawski, bo na nim głównie pracuję, to te biura nieruchomości są naprawdę sztos. O czym pośrednik nigdy nie powie klientowi? Że go nie lubi. Przecież zdarzają się klienci, którzy po prostu jak o nich pomyślimy, to aż nam ciarki stają na plecach. Ale nigdy tego nie odczuje jako klient, tak? No raczej nie, raczej na tyle jestem profesjonalna, żeby te swoje emocje i niechęć do klienta utrzymać. To znaczy, powiem tak, żeby to jasno zabrzmiało. Jeżeli jest to klient, który chce ze mną współpracować, a z jakichś powodów, nie wiem, jest dla mnie arogancki, niemiły albo wywyższa się, albo cokolwiek, coś, co mnie zrazi między nami, mamy inne wartości, którymi się kierujemy, to prawdopodobnie w ogóle nie podejmę z nim współpracy. Nawet nieprawdopodobnie, po prostu nie podejmę z nim współpracy. Ale są sytuacje, ja pracuję dla jednej strony transakcji, więc obsługuję Ciebie jako sprzedającego, pracuję dla Ciebie. A klient kupujący może być różny. I nawet jeżeli się trafi taki, którego nie polubię, do którego mam totalną awersję, nieraz tak jest, że ludzie się nie lubią, to on na pewno tego nie odczuje jako klient kupujący. On kupi tą nieruchomość, będzie z niej zadowolony. Ja tę transakcję przeprowadzę naprawdę na tip-top. Ale swoje w domu pomyślę. Czasem w samochodzie nawet na głos powiem. Także tego na pewno klient się nie dowie. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję również i dziękuję Państwu. I zapraszamy po więcej.